Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach i słuchajcie, mam dzisiaj dla Was odcinek o przekrętach po filipińsku. Zaczyna się sezon wakacyjny, coraz więcej Was przyjeżdża na Filipiny, więc warto poruszyć ten temat, jak nie zostać oszukanym na Filipinach, na co warto zwrócić uwagę, no i jakie są takie najbardziej popularne, moim zdaniem, przekręty filipińskie, z którymi się tutaj spotykam. Zaczynamy! Ale pierwsze i najważniejsze, jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, ile kosztuje, jak się tutaj przeprowadzić i tak dalej, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału i kliknięcia łapkę w górę. Zaczynamy! Ogólnie dzisiejszy odcinek miałem nagrywać w bardzo ładnych okolicznościach przyrody, gdzieś w górach w Walencji, bo no, uwielbiam tam, słuchajcie, jeździć, teraz mam więcej wolnego czasu, więc mogę tam jeździć, ale się okazało, że pogoda jak zawsze spłatała figla. Zobaczcie, co się dzieje. Pada praktycznie cały dzień. Teraz akurat na moment przestało padać, więc wyszedłem sobie na taras i mogę dla Was nagrać ten odcinek. Pierwszy, słuchajcie, taki najbardziej typowy przekręt, z jakim spotkałem się na Filipinach. To jest od 7-8 lat, od kiedy tutaj jestem. Za każdym razem jest to samo. To słuchajcie, to jest taki przykład, to się nazywa up to you, sir. Czyli od Pana zależy. Od Pana zależy. O co chodzi? Słuchajcie, chodzi o bardzo prostą zasadę, na zasadzie, że na przykład jedziecie sobie tricyklem, czy jedziecie sobie taksówką, czy jedziecie sobie na przykład wymienić oponę w skuterze, czy cokolwiek innego, gdzie macie zapłacić za jakąś typu usługę. No i pytacie się oczywiście kierowcy, czy sprzedawcy, czy jakiejś tam osoby, ile się należy. A ta osoba Wam odpowiada, od Pana zależy, od Pana zależy. Słuchajcie, dlaczego to jest taki pewnego rodzaju przekręt? Bo Wy sobie nie zdajecie sprawy, ile pewnego rodzaju rzeczy kosztują na Filipinach i dla Was zawsze będzie to się wydawało mało, dlatego zapłacicie dużo więcej przeważnie temu kierowcy, temu tricyklarzowi, czy nawet właśnie za taką głupią wymianę opony, napompowanie opon, czy zrobienie jakiejkolwiek tam, powiedzmy, przysługi. Dlaczego? Bo Filipińczycy wychodzą z tego, że my mamy więcej pieniędzy i u nas to dużo więcej kosztuje i oni o tym wiedzą. I dlatego po prostu nie powiedzą Wam na przykład, że macie zapłacić 20 peso za jakąś podstawową czynność, czy na przykład 100 peso za ten transport, tylko powiedzą Wam, od Pana zależy. No więc przeważnie stajecie na wysokości zadania i dajecie te 300 peso, 100 peso, 200 peso i słuchajcie, przeważnie to jest 300-400 razy więcej, niż powinniście za to zapłacić. No ale oczywiście oni na tym polegają. Jeżeli oczywiście doszłoby do takiej sytuacji, że na przykład tricyklarz, bardzo często to chyba najczęściej to mi się spotyka właśnie u tricyklarzy, że proszę go, żeby, dobra, słuchaj, wsiadam, zawieź mnie tam. Ja wiem, że to jest normalnie w Dumaguete, w rejonie Dumaguete, to się płaci tak 20 peso za osobę, czy nawet 15 peso za osobę, ale jeżeli ja wysiadam, pytam się go ile, a on mówi, a od Ciebie zależy. Ja mówię, no to dobra, no to masz tutaj 5 peso. On mówi, nie, to jest za mało. No dobra, no to jeżeli to działa w tą jedną stronę, to czemu nie działa to w drugą stronę? Oczywiście ja sobie zawsze z tego żartuję, że daję mu tam 5 peso, no bo jeżeli on mówi do mnie, że od Ciebie to zależy, no to ja chcę jak najmniej zapłacić, a on chce jak najwięcej zyskać. Więc przeważnie i tak z reguły już daję te 20 peso i jest święty spokój. Oczywiście, słuchajcie, to jest... Odnośnie tego to są naprawdę jest multum różnego rodzaju przykładów i to pewnie każdy z Was, kto mieszkał na Filipinach albo kto tutaj był na wakacjach na Filipinach, wie, że no bardzo często się po prostu przepłaca za takie podstawowe rzeczy tutaj, no bo nam się wydaje, że na przykład zmiana koła w motorze w Polsce by to ileś tam X kosztowała, a tutaj to kosztuje naprawdę takie grosze. No bo tak jak mówię zawsze, ta robocizna tutaj jest naprawdę bardzo tania. No a skoro jesteśmy przy transporcie, to warto od razu wspomnieć, słuchajcie, o taksówkach w Manili. Nie dajcie się oszukać. Dlaczego? Taksówki w Manili można podzielić na tych nieuczciwych i na tych jeszcze bardziej nieuczciwych, przynajmniej z mojego doświadczenia. Ja przeważnie, jak wyląduję na lotnisku w Manili, od razu zamawiam Graba, albo staram się zamówić Graba. Dlaczego? No bo tam macie od razu na wyświetlaczu, ile macie zapłacić za konkretny kurs. Jeżeli złapiecie jakąś taką przykładową taksówkę gdzieś przed centrum handlowym albo w innym miejscu w Manili, z reguły koleś Wam powie, że dobra, to nie jedźmy na licznik, tylko na konkretną kwotę, na przykład 500 peso, 600 peso i tak dalej, i tak dalej. On tego licznika, słuchajcie, nie chce włączać, bo ta cena oczywiście jest dużo niższa. Ja tylko o tym tak naprawdę mówię, bo Wam się pewnie będzie wydawało, że ta taksówka i tak tanio wyszła, ale to i tak będzie oczywiście cena z Waszym takim, można powiedzieć, białym podatkiem, który musicie zapłacić. Więc pamiętajcie, zawsze licznik włączać, albo korzystać po prostu z Graba aplikacji, która moim zdaniem jest najlepsza w tym wypadku. I wiem, z taksówkami jest dokładnie ten sam problem wszędzie na całym świecie. W
każdym kraju, każdy ma dokładnie to samo. Natomiast ja tylko i wyłącznie o tym wspominam, że na Filipinach tutaj nie jest żadnym, Filipinczycy nie są żadnym wyjątkiem w tym rodzaju, tylko tak samo zawsze w tych popularnych miejscach chcą oszukać, a w Manili, jak widzą białego, to już jeszcze 10 razy bardziej. Teraz słuchajcie, temat przewodników, bo tak, no, na Filipinach też możecie znaleźć lokalnych przewodników, którzy Wam wszystko chcą pokazać bardzo ładnie, bardzo pięknie i na przykład powiedzmy tak, idziecie sobie na jakiś wodospad i widzicie tam schody schodzące w dół i podchodzi do Was chłopak czy ktoś inny, jakiś facet i mówi: słuchajcie, potrzebujecie przewodnika, ja zostanę Waszym przewodnikiem, ja Wam pokażę dokładnie, gdzie tam się idzie, co i jak. No i Wy tak nie byliście w tym miejscu, widzicie, to już jest pierwszy raz. Okej, dobra, ile chcesz? O, tam up to you oczywiście. Więc dobra, tam 100, 200, będzie ok. Po czym się okazuje, że tak naprawdę on schodzi z Wami te 50 czy 100 schodów w dół i tam widzicie od razu wodospad. Więc przewodnika do tego nie potrzebujecie, natomiast no tutaj bardzo to jest dosyć popularne w takich turystycznych miejscach, że każdy chce Wam pomóc. Każdy chce Wam pomóc za jakąś odpowiednią opłatą, wyjaśni Wam wszystko, pokaże Wam krok po kroku i przeważnie po prostu płacicie tylko i wyłącznie za to, że on się przejdzie z Wami te 50 czy 100 metrów, bo później po prostu nie ma sensu. Oczywiście są czasami miejsca, gdzie jest przewodnik wymagany, gdzie się idzie bardzo daleko, albo nie wiecie jak tam dojechać i tak dalej, to wtedy to warto oczywiście sobie wziąć przewodnika. Natomiast jeżeli jesteście w miejscu tak naprawdę turystycznym, gdzie po prostu jest jedna droga w tym kierunku, a przewodnik będzie się Wam narzucał, że potrzebujecie go, pomyślcie właśnie o tym. I skoro jesteśmy przy przewodnikach, to też warto, słuchajcie, wspomnieć o tak zwanych, my to nazywamy fikserach i tak chyba oni się nawet nazywają. Czy to są kolesie, którzy się reklamują na różnego rodzaju portalach, przeważnie na Facebooku, że oni są w stanie coś załatwić, co normalnie trwa bardzo długo, oni to załatwią bardzo szybko i przeważnie się za to płaci ekstra pieniądze. Ogólnie na Filipinach to nie jest legalne. Bardzo często były tego typu przekręty, słuchajcie, związane nawet z prawo jazdy, no bo obcokrajowcy chcieli bardzo szybko załatwić, bez zdawania egzaminów, bez jakichś innych rzeczy, no i znaleźć sobie takiego fiksera online i no bardzo dużo moich znajomych się na tym nacięło. I ja zrobiłem normalnie prawo jazdy tak jak trzeba było robić 7 lat temu czy 8 lat temu, no i od tego czasu mam te prawo jazdy, one są jak najbardziej legalne. Ja wiem, że dużo osób kiedyś tam się nacięło na fikserów. Czasami się udało, że ta osoba była na tyle uczciwa, że wzięła pieniądze, wzięła wszystkie dane i wysłała te na przykład prawo jazdy, bo to akurat chodziło o prawo jazdy, ale z reguły to, co słyszałem przez ciągu ostatnich paru lat, to tylko i wyłącznie ludzie potracili pieniądze, bo myśleli, że właśnie tak prosto można sobie coś załatwić przez internet. I jeszcze jedna, słuchajcie, bardzo ważna kwestia, a mianowicie zamawianie paczek przez internet, zamawianie paczek przez Facebooka i przez inne różnego rodzaju portale. Na Filipinach z reguły wszyscy zamawiają COD, czyli Cash on Delivery, czyli płatność przy odbiorze po polsku. I to się najlepiej sprawdza. Nie korzystajcie z kont bankowych, nie podpinajcie. Oczywiście, jeżeli nie macie innego wyjścia, no to warto zaryzykować. Natomiast ja nigdy w swoim życiu nie zamówiłem tutaj, a zamawiam naprawdę bardzo dużo paczek z Lazady, Shopee, z innych rzeczy. Nie zamówiłem, kiedy zapłaciłem z góry albo podałem swój numer karty kredytowej. Po prostu się obawiam o to, że zostanę oszukany. I bardzo dużo moich znajomych zostało w ten sposób oszukanych. I słuchajcie, to już nawet nie chodzi o to, że paczka po prostu nie przyjdzie, no bo te portale, na przykład właśnie Lazada czy Shopee, są na tyle uczciwe i na tyle mają zabezpieczeń, że nawet by zwrócili Wam te pieniądze. Natomiast później są problemy z reklamacją. Dlaczego? Bardzo często firmy wysyłają naprawdę, słuchajcie, setki paczek z różnego rodzaju miejsca i bardzo często się po prostu mylą, że paczka, która miała iść do kogoś innego, tak naprawdę przyszła do Was. Wy to już macie zapłacone, więc Wy musicie to odsyłać, robić reklamacje, że to nie są te produkty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę bardzo często to się zdarza. Też była taka sytuacja, że na przykład, jeżeli, słuchajcie, paczkę zamawiacie cash on delivery, czyli na przykład w najgorszym wypadku nie będzie nikogo w domu, ta paczka zostanie odesłana z powrotem, jeżeli tam kurier nie dostarczy jej kilka razy. Natomiast jak zapłaciliście online, możliwe, że ten kurier nawet zostawi Wam to pod domem, ona zniszczy się i później znowu są problemy z reklamacją i tak dalej, i tak dalej. Mój znajomy na przykład został oszukany na ten sposób, że paczka przyszła, ktoś tam z jego rodziny to odebrał, no i wszystko by było ok, tylko że on wrócił po 2 tygodniach i okazało się, że w tej paczce są całkowicie inne przedmioty, w ogóle nie to, co miało być wysłane, no już było po terminie reklamacji, no bo paczka została dostarczona 2 tygodnie wcześniej. No i stracił naprawdę, no nie jakąś tam nie wiadomo jaką kwotę, no ale chyba około 10 000 peso, właśnie przez taki głupi przypadek, że już nawet nie mógł tego reklamować, bo jego po prostu w domu nie było, on tego nie sprawdził, nikt tego w domu nie sprawdził, co tam tak naprawdę przyszło.
Więc to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Ale teraz co najważniejsze, słuchajcie, czekam na Wasze komentarze. Na komentarze tych osób, które byli na Filipinach i znają to życie tutaj. Napiszcie mi, jakie przekręty Wy znacie, a jakie są jeszcze inne przekręty, bo może ja też oczywiście wszystkiego nie wiem. Tak czy inaczej, dziękuję za komentarze, dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite. Jeżeli podobał Wam się kanał, łapka w górę, subskrypcja. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!